Cześć, tu Kasia Friends z Motokaina.pl. Witam Was z Francji, z Podnicei, z pięknych gór. Jak widzicie, niesamowite okoliczności przyrody mi tu towarzyszą. Jestem na prezentacji międzynarodowej nowego Forda Focusa. Jak widzicie, on się zmienił dość znacznie, zwłaszcza w środku i ma mnóstwo nowych rozwiązań, ale zanim o nich opowiem i o różnicach w stosunku do poprzednika, zerknijcie na ten sprzęt, który dzisiaj mam do testów. Wybrałam sobie najmocniejszą wersję benzynową 1.5 EcoBoost, 182 koni mam do dyspozycji. W wersji ST-Line, czyli tej najbardziej sportowej, gdzie mam piękny spoiler, czerwone zaciski, to wszystko aż zachęca do sportowej jazdy. Ten silnik wkręca się na obroty bardzo przyjemnie i właśnie na tych wyższych brzmi najładniej, ale o tym wszystkim już za chwilę. Po raz pierwszy ten model pojawia się w kilku odmianach nadwoziowych. Jest hatchback w odmianach Trend Edition i Titanium. Jest kombi, jest wyższe o 3 cm Active i obniżone o 1 cm najbardziej sportowe ST-Line. Focus ma teraz dłuższą maskę, powiększony przedni pas z wyraźną czarną atrapą i rozchylonymi na boki reflektorami, krótsze zwisy nadwozia, a kabina pasażerska została nieco przesunięta do tyłu. Z przodu i z boku auto naprawdę wygląda doskonale, ale to z tyłu widać największe zmiany. Między tylnymi lampami, które są teraz dwuczęściowe, dzięki czemu poszerzono otwór drzwi bagażnika, zlokalizowano ładnie wyrzeźbione litery przypominające nieco te z Porsche Panamery. Zwiększono także rozstaw osi o ponad 5 cm, co pozwoliło na zastosowanie opon o większych średnicach. Moją testówkę osadzono na ładnych 17-calowych obręczach. W wersji ST-Line zauważymy nieco ostrzejszy kształt tylnego dyfuzora i większy spoiler dachowy, oszczędniej osłonięte przednie wloty powietrza, a także charakterystyczny dolny spoiler. Całość prezentuje się naprawdę dobrze. Bagażnik pomieści duży kojec dla psa bez potrzeby składania tylnych siedzeń. W nowym Focusie jest to również bezdotykowy dostęp do przestrzeni bagażowej za pomocą otwierającego klapę prostego ruchu stopą pod tylnym zderzakiem. Składanie tylnych siedzeń jest również prostsze. Opadają po zwolnieniu przełącznika znajdującego się od strony bagażnika. Nowy Focus jest pierwszym pojazdem Forda, który bazuje na płycie C2, dzięki której poprawiono aerodynamikę karoserii, bezpieczeństwo bierne, zwiększyła się także przestrzeń wewnątrz auta. Ten samochód jest bardzo zwarty jakby w prowadzeniu. Nie rozłazi się to tak jak w innych pojazdach tej klasy. Ma się wrażenie podczas jazdy, zwłaszcza w trybie sport, jakby naprawdę prowadziło się samochód no-rajdowy co najmniej. Dzięki temu ma się takie poczucie, że to wszystko działa tak jak należy, że w momencie skręcania naprawdę wiadomo, co jest pod kołami. Układ kierowniczy świetnie to oddaje naprawdę i tutaj wielkie ukłony do inżynierów, bo moim zdaniem sporo poprawiono w tej kwestii, ale także że nie mamy tutaj poczucia takiej ciągłej podsterowności denerwującej i rzeczywiście nawet jak szybko wjeżdżamy w zakręt, to wyjście z zakrętu jest bardzo pewne. Nic tutaj się nie uślizguje. Mamy trochę nawet takie poczucie miejscami, jakbyśmy prowadzili na przykład auto z napędem na 4 koła. Zawieszenie z tyłu w mocniejszych wersjach silnikowych oraz we wszystkich kombi jest wielowahaczowe.
pozostałych odmianach z tyłu zamontowano udoskonaloną belkę skrętną. Ja w najmocniejszej benzynie mam wielowahacz, który zapewnia naprawdę dobrą przyczepność i możliwość poczucia radości z jazdy na szybko pokonywanych zakrętach. Jednak to rozwiązanie nie różni się znacząco w odczuciach kierowcy w porównaniu z autem z belką skrętną. Niezależnie więc od rodzaju zawieszenia, Focusem jeździ się bardzo pewnie, stabilnie, a auto zachowuje się podczas szybkiej jazdy naprawdę bardzo intuicyjnie, przewidywalnie. Po raz pierwszy w Fordzie Focusie pojawia się head-up display, raczej znany z samochodów premium. No i mnie to raduje, bo jest to bardzo wygodne. Oczywiście chodzi o to, żeby utrzymywać wzrok tam, gdzie być powinien, czyli na drodze. Nie musimy już zerkać gdzieś na boki, czy do telefonu podłączonego na przykład do nawigacji, tylko mamy wszystkie wskazania potrzebne przed sobą. Jest tu zawsze prędkość, ale możemy sobie na przykład do własnych preferencji dostosować inne wskazania. Na przykład są tu znaki drogowe, czyli mamy podaną prędkość, która obecnie obowiązuje na danym odcinku drogi. Mamy wskazania adaptacyjnego tempomatu, jeśli oczywiście nasz Focus jest w niego wyposażony. Są wskazania nawigacji, łącznie z tymi bardzo szczegółowymi, gdzie konkretnie za te 100 metrów mamy skręcić. Może być tutaj wyświetlany też wskaźnik zmiany biegów, jakieś informacje z systemu rozrywki, czy po prostu jakieś powiadomienia awaryjne. Bardzo wygodny patent, można powiedzieć, ale w Fordzie Focusie podobno po raz pierwszy zastosowano w tym wyświetlaczu taką powłokę, która umożliwia odczytanie wszelkich danych z niego także osobom, które noszą szkła polaryzacyjne. Jest to w dodatku podobno jeden z najjaśniejszych tego typu wyświetlaczy. Co więcej, ma on 16 kombinacji kolorystycznych. Zawieszenie adaptacyjne umożliwia szybkie dostosowanie układu zawieszenia do zmieniających się warunków na drodze. Czujniki monitorują nawierzchnię drogi oraz działania kierowcy co 2 milisekundy, a następnie szybko dostosowują sztywność amortyzatorów, aby zapewnić optymalną sprawność w każdej sytuacji. Jeśli zostanie np. wykryta dziura w nawierzchni, system reaguje szybko, żeby dostosować działanie amortyzatorów i zmniejszyć siłę uderzenia. Focus z automatyczną skrzynią umożliwi parkowanie równoległe i prostopadłe, przejmując kontrolę nad układem kierowniczym, zmianą biegów, przyspieszaniem i hamowaniem oraz wspomoże wyjeżdżanie tyłem z miejsca postojowego, ostrzegając kierowcę o nadjeżdżających pojazdach, a w razie braku naszej reakcji zahamuje, unikając kolizji. Po raz pierwszy pojawia się tu system reflektorów adaptacyjnych opartym na analizie obrazu z kamery doświetlaniu zakrętów. Ale, co jest ciekawostką, układ czyta też znaki drogowe, np. prędkość i dostosowuje do niej oświetlenie drogi przed samochodem. Jest tu także system Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych, który monitoruje odległość względem innych pojazdów i przechodniów, nawet po zmroku i może ostrzec kierowcę przed potencjalną kolizją. Jeśli ten nie zareaguje, podniesie ciśnienie w układzie hamulcowym i automatycznie zahamuje, aby złagodzić skutki kolizji albo nawet jej zapobiec. Na trasie doceniłam tempomat z funkcją Stop and Go, który utrzymywał za mnie ustaloną wcześniej odległość od poprzedzającego pojazdu, mógł całkowicie zatrzymać pojazd bez mojego udziału, a później sam ruszał z miejsca. W mieście natomiast sprawdzi się z pewnością przydatna w godzinach szczytu funkcja modemu Ford Pass Connect, czyli unikanie korków. System dzięki aktualizowanym co 30 sekund informacjom drogowym wysyła do nawigacji Sync 3 propozycję objazdu zatoru. Jazdę umili świetnie brzmiące audio B&O Play z systemem 10 głośników i subwooferem. Jeśli na pokładzie Focusa mamy modem Ford Pass Connect, możemy sobie tutaj urządzić
hotspot i podłączyć nawet 10 urządzeń. Silnik 1.5 EcoBoost o mocy 182 koni żwawo reaguje na polecenia kierowcy. Czuć, że chce mu się jechać, przyspieszać, mimo że jest konstrukcją trzycylindrową. Jednak ku mojemu zaskoczeniu on naprawdę nieźle brzmi na niskich obrotach. Zresztą jest bardzo dobrze wygłuszony. No dopiero zaczyna być słychać te dźwięki z silnika mniej więcej około 130 km na godzinę, kiedy podróżujemy. Natomiast ten silnik naprawdę lubi, żeby go wkręcać na wysokie obroty. Wtedy brzmi całkiem nieźle moim zdaniem. Powyżej 4000 wstępują w niego jakieś nowe siły. Pod maskę nowego Focusa trafiły dwa silniki benzynowe, oba trzycylindrowe, zmodyfikowany 1-litrowy EcoBoost o mocy 100 lub 125 koni lub nowy 1,5-litrowy EcoBoost w dwóch wariantach mocy 150 lub 182 konie mechaniczne. Wprowadzono także dwa rodzaje silników wysokoprężnych, zmodyfikowany 1,5-litrowy EcoBlue o mocy 95 lub 120 koni oraz całkowicie nowy 2-litrowy motor EcoBlue o mocy 150 koni. Silniki diesla mają jednak zmniejszone o 5 litrów baki, bo muszą pomieścić AdBlue. Możemy zalać tylko 47 litrów ropy. Mocniejsze silniki mogą być skonfigurowane z nową 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Ergonomia w nowym Focusie moim zdaniem jest absolutnie bez zarzutu. Wszystko tu jest przemyślane i Ford zrobił moim zdaniem krok milowy. Jest zdecydowanie mniej przycisków, wszystko jest w odpowiedniej odległości od rąk kierowcy, w zasięgu dłoni. Jest czytelne, intuicyjne, nie trzeba się długo zastanawiać, żeby ten samochód obsłużyć. Co więcej, materiały, których dotykamy, te wszystkie, które są tutaj blisko właśnie kierowcy, to są miękkie materiały. Dopiero gdzieś daleko mamy jakiś nieduży, twardy element, ale naprawdę kompletnie mi to nie przeszkadza. Przecież tutaj raczej nie dotykamy zwykle deski rozdzielczej. Te wszystkie są miękkie, fajne i naprawdę przyjemne też dla oka. Natomiast najczęściej dotykamy kierownicy. Ta w ST-Line jest gruba, mięsista, pokryta dobrą skórą. Tutaj, gdzie trzymamy dłonie, jest ta skóra perforowana. U dołu jest kierownica spłaszczona, więc troszkę to nasuwa takie skojarzenia ze sportem motorowym. No i smaczku dodają te czerwone przeszycia. Ceny za nowego Forda Focusa zaczynają się od całkiem dobrze wyposażonej wersji Trend z silnikiem 1.0 EcoBoost o mocy 100 koni. Takie auto kosztuje od 63 900 zł i jest to cena promocyjna obowiązująca do wyczerpania zapasów. Za najtańszego diesla 1.5 EcoBlue 95 koni trzeba zapłacić 73 000 zł. Najładniejszy moim zdaniem wariant ST-Line zaczyna swoje ceny od 79 000 zł za silnik 1.0 125 koni, a najmocniejszy benzynowy motor 182 konie mechaniczne można zamawiać za 86 000 zł. Takie samochody zjadą z taśm produkcyjnych dopiero we wrześniu. Czy to dużo za obecnie jednego z najciekawszych moim zdaniem hatchbacków na rynku? Niemieccy rywale są nieco drożsi i nieco bardziej nudni, zatem decyzja należy do Was. Mi nowy Focus wyjątkowo się spodobał. To już koniec niestety mojego testu nowego Forda Focusa w wersji ST-Line. Ten samochód wygląda moim zdaniem spektakularnie. Zrobiono kolosalną robotę, jeśli chodzi o design. Dodano mnóstwo systemów. Myślę, że niemieccy rywale mogą zacząć się bać.